Czołem stalkerzy, w poprzednim materiale poprosiłem was o łapki, to w niecałe 12 godzin od publikacji filmu było ich prawie 1500. Wow, to zdecydowanie nie są ani liczby, ani tempo typowe dla tego kanału. Dziękować, zobaczymy jak to się dalej rozwinie, no a że wyraziliście jednogłośną opinię odnośnie do kontynuowania tego przelotu przez materiały GSC, to jedziemy dalej. Przed nami jeden chyba z najlepszych materiałów opublikowanych do tej pory, zatytułowany po prostu Świat i lokacje. Po raz pierwszy nie ma żadnego komentarza, nie ma targowego harmitru, tylko delikatny ambient i łażenie po zonie, dokładnie tak, jak to pamiętamy z dowolnej części trylogii. Na liście wymagań dotyczących Stalkera 2 można chyba postawić ptaszka przy klimacie, ponieważ ten wydaje się być w sam raz. Nie wiem czy jest na pewno, bo o tym przekonamy się dopiero w wersji premierowej i wy też nie dajcie sobie wkręcić, że to pewniak. Parafrazując stare powiedzenie, to nikt wam tyle nie da, co GSC wam obieca. I wydaje mi się, że powinienem być może troszkę gryźć się w język podczas wygłaszania takich komentarzy, no ale to mogę sobie robić na drugim kanale. Tymczasem w sprawach twórców Stalkera 2 nie zamierzam, bo i tak przestali nas lubić dawno temu, najprawdopodobniej za bycie wścibskimi. Cholera, właśnie sobie coś uświadomiłem. Czekajcie, pójdę poprawić makijaż klauna, bo troszkę się popłakałem na myśl o tym, że chyba jako jedyni content makerzy już nie mamy szansy dostać imiennego giftboxa od GSC. Oczywiście lepszy efekt byłby, gdybym wycierał sobie łzę dolarem. Gdybyście chcieli w tym pomóc, no to przypominam, że można nas wspierać tutaj, bezpośrednio na YouTube. Obiecuję, że nie wydamy na głupoty. No właśnie, obietnice, zapewnienia. Dzisiejszy materiał kręci się niejako właśnie wokół obietnic i zapewnień, bo czasami bywa tak, że mówisz więcej, kiedy milczysz. Tak jest właśnie przy okazji materiału World and Locations, gdzie nie pada ani jedno słowo, a i tak jest tam właściwie wszystko, czego byśmy chcieli, czyli milcząca obietnica złożona starym fanom i nie ma pułapka na nowych. O tym niby wysypisku z klonem Hindenburga w oddali mówiłem w analizie zwiastuna, więc olewamy i przechodzimy od razu tutaj. To miejsce wygląda jak typowe wszędzie i nigdzie, a z tyłu mamy anomalie. O bańkach unoszących się wokoło też mówiłem wcześniej, to anomalia wymyślona jeszcze w czasach tworzenia Oblivion Losta, gdzieś w okolicach 2003-2004 roku. Natomiast te pazury wyłaniające się z ziemi przypominają symbionta, czyli archianomalię z Czerwonego Lasu, widzianą w czystym niebie. Pod pewnym kątem układ formacji wydaje się zadziwiająco podobny, ale teren dookoła wygląda zupełnie inaczej. No i teraz pytanie, czy to są kolejne zmiany designu lokacji, czy po prostu zupełnie nowa anomalia. Jak pogrzebiemy sobie wśród artworków Stalkera 2, no to znajdziemy koncept czegoś bardzo podobnego i ewidentnie widać pewne punkty wspólne, zatem raczej nie jest to symbiont, a może jest, tylko w jakimś innym miejscu? W końcu wiecie, minęło 10 lat i nikt nie powiedział, że te symbionty nie mogą się w jakiś sposób po zonie roznieść. Kordon w ujęciu na wyjście z wioski od strony jednego z domów. W świecie gry minęła dekada, a tu nie zmieniło się dosłownie nic. W sumie jest to całkiem dziwne, bo jeśli było to miejsce stale zamieszkane, a pewnie właśnie tak było, no to w trakcie 10 lat siłą rzeczy musiały pojawić się jakieś zmiany. Pamiętacie pewnie chlew po drugiej stronie mostu. W przeciągu roku umocnienia zbudowane w trakcie wojny frakcji przestały zupełnie istnieć. Oczywiście, że mam świadomość, że ten wątek z bazą stalkerów twórcy dokleili sobie później, a w cieniu nie było żadnych odniesień do tych wydarzeń, no ale w prawdziwym świecie minęło prawie 20 lat. Branża gier już wie, ale mimo wszystko dalej uczy się, czym jest narracja środowiskowa. No i tutaj taki mały przykład. W Falloutie 3 kiedyś natrafiłem sobie na szkielet leżący w wannie. Wanna była otoczona butelkami po whisky czy tam jakimś innym alkoholu. To oczywiście nie miało absolutnie żadnego znaczenia dla gameplayu i nie było w tej wannie też niczego wartego zlutowania, ale opowiadało pewną mikrohistorię. Świat Stalkera, który jest po prostu strefą wykluczenia z takim anomalnym twistem, nadaje się przecież do czegoś takiego doskonale, bo to miejsce także bez opowieści, bez dodatkowych sztuczek, bez narracji, mówi samo za siebie wiele ważnych rzeczy. Poza tym pamiętam jeszcze zapewnienia sprzed kilku lat o tym, że Stalker 2 będzie immersive simem. Na stronie internetowej dalej to określenie widnieje, ale nie wierzę, że deweloperom uda się zaimplementować chociaż blady cień systemowości tego gatunku, a takie zmuszanie gracza do zatrzymywania się, do obserwowania niewymuszonej opowieści, która po prostu gdzieś tam sobie jest, bo zawiera się na przykład w subtelnych zmianach ikonicznej miejscówki, byłoby idealnym immersive simowym smaczkiem. Tak, wiem, za dużo wymagam, doklejam sobie sztukę do czegoś, co jest tylko rzemiosłem, no ale co
poradzę, tak po prostu mam. Stacja Janów wygląda jak stacja Janów. Najwyraźniej wstawili nowe drzwi i przesunęli ławkę. To dobrze, bo często na nią wpadałem podczas wychodzenia. Topografia i okolica nie zmieniła się znacząco. Po prawej widzimy wieżę, w której siedział Zulus. W oddali mamy znajomy komin. Próbowałem wymyślić, co jest na tablicy obok wejścia, ale mam tylko jeden pomysł, że to mapa pobliskiego kamieniołomu z ogromną koparą. Budynek najwyraźniej dalej pełni funkcję bazy, ponieważ widać włączoną lampę nad drzwiami. Zważywszy na to, że wolność przejęła Roztok, to coś mi mówi, że sojusz pomiędzy frakcjami na Janowie już nie obowiązuje. Skoro bar, no to oczywiście też barman, jak to w barze. To naturalnie stary znajomy z Cienia Czarnobyla, ale chyba wpadł w anomalię liftingującą, bo ma zupełnie inne rysy twarzy. Szkoda, że w drodze powrotnej nie wpadł w anomalię przebierającą, bo od dekady nosi te same łachy i pozostaje mieć tylko nadzieję, że chociaż czasami je pierze. Wszystko jest tu dosłownie identycznie jak w Cieniu Czarnobyla, no ale barman miał sztamę z powinnością, a skoro frakcja została wyparta z Roztoka przez wolność, to musiał nieco zmienić barwy klubowe. A może źle na to patrzymy i wolność jednak dogadała się z powinnością, a alternatywą w stosunku do nich stała się nowa frakcja, czyli Warta pod przewodnictwem pułkownika Kruszunowa. To oczywiście są tylko spekulacje, ale kwestia baru wróci w dalszej części tego materiału. Dalej widzimy radar. Charakterystyczne anteny mózgozwęglacza już raczej nie działają, a jedna zapadła się być może pod własnym ciężarem. Wcześniej zablokowane przejście tunelem jest otwarte, zatem wreszcie pójdziemy dalej, a może nawet zwiedzimy uszkodzony budynek za kompleksem. Port w Prypeci nieco przerobiony, napis powędrował na właściwe miejsce, a zabudowania przeszły poprawki upodabniające do wersji znanej z rzeczywistości. To potwierdza teorię z analizy Deep Dive'a, w myśl której odwiedzimy te same tereny Prypeci, co w Zewie. Następne ujęcie to Melina Leśnika, czyli stara wieża szybowa, oryginalnie stworzona z inspiracji zdjęciem ze strony Haralda Finstera. Oryginał stoi w niemieckim Herzogenrath na terenie kopalni o jakże wąsatej nazwie Adolf. Budynek nie zmienił się nic a nic, przed wejściem pojawił się tylko prowizoryczny obóz stalkerów. W czystym niebie rzut beretem stąd, tuż przy wejściu do rezerwatu czy też Czerwonego Lasu jako takiego, mały posterunek założyła powinność. Ogromna brama i jeszcze większy mur to oczywiście nowa strefa graniczna pomiędzy zoną a Wielką Ziemią. Widzieliśmy to już w jednym z poprzednich materiałów oraz na artworku, a sam pomysł sięga oryginalnych koncepcji na Stalkera 2, gdzie trafialiśmy do zony na pace ciężarówki, która przewoziła nas przez ten nowy posterunek. Tutaj oczywiście podziemie Agropromu, tym razem już nie oddzielono od lokacji naziemnej, choć drabina prowadzi akurat w jedną stronę. Gameplayowo pewnie w żadną, bo nie ma na sobie żółtej farby, jaką miały wszystkie inne interaktywne drabiny do tej pory pokazane w grze. Następne ujęcie to także jakieś podziemia, ale nie mam bladego pojęcia jakie, chociaż przypominam, że w stalkerskim lore ta placówka, te podziemia Agropromu pełniły bardzo ważną rolę w eksperymentach. Jak dotąd podziemia Agropromu widzieliśmy w dwóch częściach trylogii i za każdym razem były to inne elementy tej lokacji, ewidentnie wykraczającej powierzchniowo pomiędzy teren samego Instytutu. Bez problemu jestem w stanie uwierzyć, że gdzieś tam zawaliła się ściana albo odsłoniła wejście do wielkiego pomieszczenia z czarną, głęboką dziurą na samym środku. Następnie ciąg dalszy jakiejś tajemniczej placówki, nieco retrofuturystycznego sprzętu, art style z oryginałów jest jak najbardziej na miejscu. W korytarzu leży jakaś pomazana żółtą farbą drabinka, wiecie, że to niby te obiekty są integralną częścią świata i też mają swoje miejsce, a nie służą do tego, żeby wchodzić z nimi w interakcję. W korytarzu leży sobie martwy tuszkan, dalej uważam, że są to podziemia Agropromu, chociaż absolutnie nic na to nie wskazuje. W kolejnym ujęciu rury biegnące po podłodze, no i drabina, ta już na pewno interaktywna. Jak sobie to ujęcie nieco rozjaśnimy, to widać odrobinkę więcej, ale nie ma tu nic charakterystycznego, co wskazywałoby, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Kolejne ujęcie, jakiś budynek z charakterystycznym muralem. Nad drzwiami są napisy, niestety nie są czytelne. Potem posterunek powinności, na środku napis, no brzydki napis o mutantach i brzydki napis o zonie. Jak sami wiecie, powinność obydwu tych rzeczy nie lubi, a ta inskrypcja właśnie temu daje wyraz. Dalej scena przy ognisku, stalkerzy robią to, co robią zazwyczaj. Jeden gra na gitarze, drugi chyba dogorywa, a trzeci ogląda jak na razie jedyny nowy detektor, jaki pojawi się w Stalkerze 2. Najprawdopodobniej znajdujemy się w wiosce Zalesie, którą kojarzymy z pierwszego zwiastuna z tak zwanym gameplayem. Przypominam, że lokacja jest kolejnym przeszczepem zanulowanego Stalkera 2 i jednocześnie przeszczepem z rzeczywistości. Oryginał znajduje się jakieś 15 km na południe od elektrowni. Cybut Papierosa i jego kolega z dziurawą skarpetą na głowie to członkowie jakiejś nowej frakcji. Wydawało mi się, że ten emblemat już gdzieś widziałem, no
no ale przekopałem wszystkie oficjalne materiały i jednak nie. Kolejny posterunek to oczywiście ten na wejściu na teren fabryki Rostock. Znaki kierują do areny i baru, więc po raz kolejny będziemy pewnie mogli walczyć na śmierć i życie w zamian za nagrody i chwałę czarnobylskiego gladiatora. Być może tym razem nie tylko z ludźmi, jak w Cieniu Czarnobyla, ale też z mutantami, bo właśnie na tym polegały starcia na arenie we wczesnej wersji gry. Nieprzypadkowo wspominam o tych pierwotnych planach, ponieważ ten egzoszkielet to nie jest model, który znamy z gry, a powrót do koncepcji zakładania samego egzoszkieletu na kombinezon potwierdza to prosty fakt. Wolnościowiec na górze ma dokładnie to samo wdzianko minus egza. Jego sklonowany kolega na dole zresztą tak samo. Sam kombinezon to pewnie znany z trylogii Strażnik Wolności. Wyraźnie słychać też z oddali dźwięki, najwyraźniej po przejęciu Rostocka frakcja nadaje własną propagandę. No kto by się spodziewał. Kolejna scena i jakieś urządzenie wyrwane ze wschodniego science fiction. Widzieliśmy to na jednym z artworków, ale ciężko, żebyśmy na tym etapie wiedzieli, czym to jest. W ujęciu z martwymi stalkerami ja widzę Jantar, ale zaznaczam, że jest to pomysł kompletnie z czapy. To miejsce po prostu wydało mi się podobne do tego. No a tutaj wiedzeni na pokuszenie fani Stalkera idą odebrać swoje preordery Serca Czarnobyla. Mogą to być też mieszkańcy Żuromina szukający ucieczki z tego szaleństwa. Przepraszam lokalnych patriotów Żuromina, naturalnie są to tylko żarty, bo dobrze wiem, że dawno już stamtąd uciekliście. Fabryka Rostock w pełnej okazałości i pod nowym przywództwem zaznaczonym wyraźnym symbolem wolności. Widzimy drugą część fabryki, którą znamy z Cienia Czarnobyla jako dzicz. No a w tle tam daleko jest coś. Jakby się tak rozsądnie zastanowić, to gdzieś tam mniej więcej w tym kierunku powinien być Jantar, ale po przemeblowaniu lokacji mogło wydarzyć się wszystko. Na pierwszym planie przez chwilę wypchany Bajun, jakby dawali takiego bydlaka do kolekcjonerki, to z chęcią bym ją kupił. Dalej jakiś kramik z bronią, no i jedno z lepszych ujęć tego zwiastuna z obozowiskiem gdzieś. Ruiny z wysypiska, czyli tak zwany pchlitarg? Możliwe, że tak. A tutaj dla odmiany zaprzeczenie poprzedniej teorii o barze i arenie, bo oto bar, arena. Domyślam się, że miejsce pełni teraz podwójną funkcję, ale w takim razie czemu ten klasyczny bar wygląda tak samo? Wolność otworzyła sobie konkurencyjną placówkę tuż pod nosem barmana? To byłoby dość dziwne, ale pewnie na odpowiedź będziemy musieli poczekać aż do premiery. A tak na marginesie to przy ladzie siedzi jakiś naukowiec klasycznym SCP-99. Jakieś pomieszczenie, które także może być wszędzie i nigdzie, a potem koparka wielonaczyniowa. Najbardziej znanym miejscem z tym ustrojstwem w trylogii jest oczywiście kamieniołom z zewu Prypeci. Ponownie jakaś dziwaczna struktura, tym razem skiw dzierżynowy detektor, pełna kwasowych kałuż, okolica wygląda trochę tak, jakby bagno zwiedzane w zewie Prypeci nieco wyschło. Woda zniknęła, a zostały tylko anomalie. Z drugiej strony może to być to samo miejsce co przy koparce, ale nieco na prawo. Jakieś ruiny, po prawej nowa, ale wyciągnięta z dokumentów projektowych sprzed 20 lat anomalia, o której mówiłem w analizie Deep Dive'a, no i detektor Veles pokazujący, gdzie ktoś zaparkował merca. Znaczy nie, tak naprawdę to w taki sposób oznaczona jest ta nowa anomalia, a na czerwono najprawdopodobniej artefakt. Kolejne miejsce wygląda podobnie do tunelu prowadzącego nad Jantar, tylko po terapii spalaczowej. W sumie miałoby to sens, bo skoro spalona wioska z czystego nieba jest teraz jeszcze bardziej spalona, no to czemu tunel miałby nie płonąć cały czas? Może jest to samo miejsce po przebudowie, może nie jest, ale na prawo widzimy na pewno łodnię kominową. Podnoszenie artefaktu plazma wygląda, jakby skiw wykonywał delikatne saluto romano, a sama błyskotka jakoś tam mu się przykleja do łapy i za chwilę znika. Kolejny artefakt zachowuje się tak samo, no i w sumie to jest okej, zawsze lepsze to niż przedmioty magicznie pojawiające się w plecaku. Trzeci artefakt to kompas, więc nie mówcie leśnikowi, że było tak łatwo go zdobyć. Mówię o tym dlatego, że w czystym niebie i zewie Prypeci był to rzadki artefakt, a tu już najwyraźniej się nieco upowszechnił. Swoją drogą ten system pojawiania się artefaktów dopiero wtedy, kiedy podejdziemy odpowiednio blisko, gdzieś się ulotnił, ale w materiale z Gamescomu już z powrotem jest. Dalej Prypeć w nocy, niby jakoś tak jasno, a ja i tak wiem, że będę się tam bał łazić o tej porze, no i to koniec. No i właśnie, przed sekundą wspomniałem o Gamescomie, na którym zobaczyliśmy jeszcze jeden gameplay, no i krótki wywiad z reżyserem gry. Gameplay pochodzi z początku Stalkera 2 i prawdopodobnie są to jak w ubiegłym roku fragmenty, jakie obecni na targach mogą zobaczyć w dostępnym tam demku. Przez większość materiału jest ciemno jak w dupie u każdego, a że YouTube nie ma litości dla materiałów w 1080p, to niewiele tam widać. GSC niestety na razie nie planuje wrzucić oddzielnego gameplayu w wyższej rozdzielczości.
No i co, to by było na tyle, dotarliśmy do mety jeszcze jednego materiału o Stalkerze 2. Nagrywam to trochę wcześniej, więc możliwe, że twórcy już podzielili się jakimś tam nowym materiałem, nowym zwiastunem, a jeśli nie, no to w kolejnym filmie na kanale udamy się w nieco innym kierunku historii tej serii. A tymczasem dobre polowanie, Stalker.